rękę, proszę Państwa, bo przypomnę i Panu również, Panie Ministrze, że sprawa z 2016 roku, którą opisałam w artykule, skandaliczna. Wtedy Pan powinien stracić stanowisko ministra już, dlatego że okazało się, że lekką ręką znowu z naszych podatkowych pieniędzy, Panie Ministrze, dał Pan osobiście pieniądze na fundację, której nazwy nie pomnę, pieniądze, w to fundacji pracę znajdowały i znalazły dobre, ciepłe stanowiska córka prezydenta Komorowskiego, córka prezesa Rzeplińskiego i Pańska żona, Panie Ministrze. Zapomina Pan 3 lata temu, tak? Dał Pan 50 milionów z naszych podatków, a jak Pana zapytał dziennikarz w wywiadzie w TVP Info, że dlaczego Pan uprawia nepotyzm, był Pan wtedy niecały rok chyba ministrem, to Pan skoczył na dziennikarza i powiedział, że to nie jest nepotyzm, tylko branie dzieci w niewolę, czyli czepianie się dzieci Komorowskiego, prezesa Rzeplińskiego i Pańskiej żony. I tyle nagadał Pan głupstw, że po prostu głowa mała. Powiedział Pan, że Pańska żona w tej fundacji, która dostała od Pana pieniądze, zasiadała wbrew swojej woli. No, Panie Ministrze, no niech Pan nie żartuje. Na siłę Pana żona, wyobrażam sobie, była szarpana, ciągnięta przez córkę Komorowskiego i Rzeplińskiego, żeby być w fundacji, której Pan daje pieniądze. Jeśli Pan chce dawać żonie pieniądze i córkom Rzeplińskiego i Komorowskiego, to ja bardzo proszę, Panie Ministrze, ze swojej wysokiej ministerialnej pensji odłożyć, przesyłać na to konto. I ani grosza z naszych pieniędzy. I powtarzam raz jeszcze, statutowo NIK to naczelny organ kontroli państwowej z misją strażnika grosza publicznego. Nie wyobrażam sobie, że NIK jest zainteresowany spisem budynków i ruchomości muzealnych w Polsce pod kątem mniejszości narodowej. I proszę nam głupot nie wciskać, bo Pana cechą jest właśnie traktowanie nas wszystkich, również mnie osobiście, jak takiego przygłupa. Jak rozmawiałam z Panem na temat różnych rzeczy polsko-żydowskiej, również o ekshumacji w Jedwabnem, to wyparł się Pan potem tego, ale jednak Pan powiedział mi 4 miesiące temu, że Pani doktor, jeśli my zrobimy ekshumację w Jedwabnem, to Amerykanie wycofają wojska z Polski. Ja się wtedy po prostu puknęłam w głowę, bo mi mózg stanął po prostu na takie bzdury. Abstrahując już od tego pisma, którego Pan się nie wyprze, bo wszystkie muzea w Polsce prawdopodobnie dostały żądanie spisania tych ruchomości i nieruchomości żydowskich, to po prostu przypominam Panu, że wojsk Amerykanie swoich już z Polski nie wycofają. Pora podjąć temat ekshumacji, bo wczoraj minęła kolejna rocznica po prostu hańby dla wszystkich rządów Rzeczypospolitej Polskiej po roku 2001 z rządem PiS-u włącznie. A wszystkim rządzącym i Panu, Panie Ministrze, również przypominam, że zachowujecie się coraz bardziej trochę, ja myślę, że Pan też jest uwikłany w taką Warszawkę, po prostu, że tu niby PiS, tu PO, ale dla Pana córka Rzeplińskiego i córka Komorowskiego są warte podatkowych pieniędzy i cały szereg innych kwestii i szabelkami między sobą przed nami walczycie, a tak naprawdę to gdzieś tam między sobą wspólne interesy ubijacie. Przypominam jedno, Panie Ministrze i wszyscy ministrowie, z naszych podatkowych pieniędzy. Wy jesteście przez nas utrzymywani i Wy zarządzacie naszymi podatkami i my Was z tego rozliczymy. To nie jest tak, że Polakom, proszę sobie przypomnieć, proszę Państwa i Panie Ministrze, że wszystkie zrywy niepodległościowe w Polsce, nawet patrząc tylko z czasów komunistycznych, wprawdzie zaczynały się od kiełbasy, ale kończyły się wolnością. I jeśli Wy macie w głowie to, że dobrze, ja popieram rzeczywiście 500+ i te wszystkie społeczne działania i myślicie, że jeśli Polacy będzie im się dobrze żyło, to zapomną o wolności, to znaczy, że nie znacie Polaków. I to jest taka może moja puenta. Także, Panie Ministrze, Panu osobiście też, jak przypomnę sobie tę rozmowę, Pan się zachowuje
jak po prostu pan na włościach. Pan w tym pałacyku siedzi, po prostu jest utrzymywany z naszych podatków. Nie należy do pana ten pałacyk. Ja przypominam panu, panie ministrze i wszystkim nam, obywatelom i rządzącym. System sprawowania władzy w Polsce jest właściwie dokładnie tym, co bardzo mądrze, najmądrzejszy filozof święty Augustyn napisał. Władza to jest splendor, panowie ministrowie i panie ministrze Gliński. Owszem, ale władza według świętego Augustyna i według naszej cywilizacji to jest przede wszystkim obowiązek. Obowiązek wobec swojego kraju, wobec obywateli i poddanych, mówiąc językiem średniowiecznym, a dziś obywateli. I jeśli się z tego obowiązku nie wywiązujecie jak należy, to za to zapłacicie. Jeśli nie za życia, to oceną historii. Bo za jedwabne rozliczy historia i prezesa Kaczyńskiego, i pana, panie ministrze, i wszystkich was, ministrów rządzących i w tych czasach, i od roku 2001. Nie ma żadnej zmiany. Jeśli chodzi o wolność badań historycznych, to od roku 2001 nie ma żadnej zmiany. Mam nadzieję, proszę państwa, że minister Gliński, tudzież inni ministrowie lub prezes Kaczyński nie przyślą mi cykuty do wypicia. Dziękuję.